Wyobraźcie sobie taką sytuację. Macie 18 lat i 10 miesięcy. Wchodzicie z ławki rezerwowych w finale Ligi Mistrzów. Do końca zostaje kilkanaście minut i nagle piłkę w pole karne zagrywa Frank Rijkaard, legenda futbolu. Patrick Kluivert już to przeżywał i tę scenę będzie pamiętał do końca życia. Strzelił gola dającego trofeum i momentalnie stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych nastolatków świata. To był jego szczyt, a potem, 4 miesiące później, zabił człowieka. To będzie historia o traumach i o tym, że nie ma gotowych recept na to, jak funkcjonować na szczycie. Kluivert w pewnym momencie był gwiazdą Barcelony, ale był też bohaterem skandali, a kiedy trafił do Anglii, dostał wymowną ksywkę Nightclub Patrick. To na pewno mogła być lepsza kariera, ale z drugiej strony Holender był królem strzelców Euro 2000 i jednym z najlepszych napastników swojego pokolenia. W tym odcinku opowiem wam o kulisach śmiertelnego wypadku, którego dopuścił się za młodu. Będzie też o czasach w Milanie i o tym, czy pod koniec kariery faktycznie mógł trafić do Wisły Kraków. Na koniec oczywiście opowiem o jego pokręconych losach trenera, bo Kluivert jest dzisiaj selekcjonerem reprezentacji Indonezji i celuje w mundial w 2026 roku. Amsterdam, 1976 rok. W rodzinie Kluivertów przychodzi na świat trzecie dziecko o imieniu Patrick. Jego ojciec Kenneth to legenda futbolu w Surinamie. Nie jest to może jakieś wielkie piłkarskie państwo, ale 366 goli w 345 meczach lokalnego klubu SV Robin Hood robi wrażenie. Kenneth Kluivert miał instynkt snajpera w genach i to samo po latach powiemy o jego synu Patricku. Rodzina Kluivertów była typowym przykładem surinamskiej diaspory w Holandii. Gdy w latach 70. Surinam odzyskiwał niepodległość, 1/3 mieszkańców wyemigrowała do Europy, uciekając przed wojną domową i kryzysem gospodarczym. Kenneth i jego żona Lidwina z Curaçao wybrali Amsterdam. On został listonoszem, a ona zajęła się wychowywaniem trójki dzieci. Zanim Ajax Amsterdam odkrył Patricka Kluiverta, chłopak już wtedy był gwiazdą, mianowicie gwiazdą swojego osiedla. Razem z chłopakiem z sąsiedztwa, z dobrze wam znanym Edgarem Davidsem, kopali piłkę od świtu do zmierzchu. To było klasyczne podwórkowe granie, bez trenerów i bez taktyki. Rodzice szybko zapisali go do osiedlowego klubiku z Hellingwoude. To tam zauważył go scout Ajaxu Tony Slot. Facet obserwował mecz, ale oczy miał skierowane tylko na jednego chłopca. W ten sposób Patrick trafił do Akademii Ajaxu, do miejsca, które w latach 90. było najlepszą szkółką piłkarską na świecie. Katalońska La Masia, która po latach wychowała Iniestę czy Xaviego, wzorowana była na tym, co wcześniej implementowali Holendrzy. System szkolenia Holendrów zakładał, że do pewnego wieku nie ma sensu wtłaczać piłkarza w konkretną pozycję. Na to zdecydowanie przyjdzie jeszcze czas. Dlatego młody Kluivert grał w obronie, rozbijał akcje w środku pola albo kreował grę jako dziesiątka. Dopiero później osiadł tam, gdzie jego miejsce, czyli jako dziewiątka, środkowy napastnik. Ale nie był typowym snajperem. Potrafił wszystko: zejść po piłkę głębiej, zastawić się, podać piętą, wygrać pojedynek główkowy i przyspieszyć z driblingiem. Miał około 190 cm wzrostu, ale poruszał się jak skrzydłowy. W Akademii Ajaxu działo się wtedy coś niezwykłego. Co chwilę pojawiały się nowe talenty. Edwin van der Sar, przyszły bramkarz Manchesteru United, Edgar Davids, pitbull znany na cały świat, Clarence Seedorf, triumfator Ligi Mistrzów z 3 różnymi klubami. Byli też bliźniacy De Boer, Frankie Ronald, Mario Melchiot, który po latach grał w Premier League i naturalnie Patrick Kluivert. Wszyscy byli w podobnym wieku, wszyscy byli głodni, wszyscy razem mieli stworzyć zespół, który pamiętany jest do dzisiaj. W tamtym momencie cała ta grupa potrzebowała tylko jednej rzeczy, mianowicie trenera, który odważy się na nich postawić. Amsterdam, 1994 rok. Louis van Gaal prowadzi pierwszą drużynę Ajaxu. Jest znany z dwóch rzeczy: obsesji na punkcie taktyki i z absolutnego braku strachu przed stawianiem na młodych zawodników. Nie obchodziło go, że ktoś ma dopiero 18 lat. Jeśli był dobry, to po prostu grał. Tamtego lata Holandia żyła transferem utalentowanego Brazylijczyka Ronaldo. To był wtedy materiał na najlepszego piłkarza świata, który przez moment miał nawet zakotwiczyć w Ajaxie. Ale w ostatniej chwili dzięki lobbingowi Romario ekipa PSV Eindhoven przechwyciła ten transfer. Ronaldo wylądował w innym holenderskim mieście. Tamtejsza prasa oczywiście wyśmiewała Ajax, ale Van Gaal miał to gdzieś. Na jednej z konferencji prasowych rzucił krótkie: oni mają Ronaldo, ale my mamy Kluiverta. Dziennikarze pukali się w głowę, bo Patrick nie miał wtedy ani jednej minuty rozegranej na boiskach Eredivisie. Ale Van Gaal już wtedy go znał i dobrze wiedział, co wydarzy się w najbliższych latach. Był początek sezonu 94-95, kiedy Ajax grał o Superpuchar Holandii z Feyenoordem.
Louis van Gaal wystawił w podstawowym składzie 18-letniego Patricka Kluiverta. Wkrótce Finidi George pomknął prawą stroną w 25 minucie. Kluivert doskonale wiedział, co zaraz się wydarzy. Zrobił sprint w pole karne i zgubił obrońcę. George dośrodkował, Kluivert uderzył. Ajax wygrał ostatecznie 3-0. Patrick strzelił w debiucie, miał też asystę, a Van Gaal uśmiechnął się do dziennikarzy. Mówiłem wam, stwierdził z miną pełną dumy. Tamten sezon został w historii zapamiętany z tego, że Ajax ani razu nie przegrał. W lidze miał 27 zwycięstw i 7 remisów. Bez problemu wygrał Mistrzostwo Holandii. Ale najważniejsze rzeczy działy się w Lidze Mistrzów. Ajax trafił do grupy z Milanem, z obrońcą trofeum. Z tym Milanem, który rok wcześniej rozniósł Barcelonę Cruyffa 4-0 w finale. Milan z Maldini, z Costa Curto i z Barezim. Niesamowite jest to, że w tamtym sezonie aż 3 razy spotkali się na boisku i za każdym razem wygrywał Ajax. Młodzi chłopcy z Amsterdamu tańczyli wokół włoskiej defensywy, jak wokół pachołków treningowych. Jedna z anegdot mówi, że gdy grali pierwszy raz jesienią 1994 roku, to połowa szatni Ajaxu zapukała do szatni Milanu, by poprosić o koszulki. To Rossoneri byli dla nich idolami. Do historii przeszedł oczywiście finał w Wiedniu w maju 1995 roku. Van Gaal zakwaterował drużynę w zwykłym hotelu, nie w żadnym luksusowym 5-gwiazdkowym, tylko w najzwyklejszym miejskim lokum. Byle tylko był tam spokój i czysta pościel. Holender bał się, że przepych rozmiękczy jego młodych zawodników. Kluivert wiedział, że nie zagra od początku, miał lekką kontuzję, ale podczas porannego spaceru powiedział kierownikowi drużyny: i tak dzisiaj strzelę gola. W finale na boisku zaczął Finn Jari Litmanen. W 70 minucie Van Gaal ściągnął go i wpuścił Kluiverta. Idź tam i baw się, rzucił do niego trener. W tym momencie na zegarze widniał wynik 0-0. Frank Rijkaard, idol Kluiverta, miał piłkę tuż przed polem karnym. Dostrzegł biegnącego Patricka. Kluivert przyjął, wydawało się, że piłka mu odskakuje. Obrońcy Milanu lekko odpuścili, ale on nie odpuścił ani na moment. Zdołał ślizgiem oddać strzał i tym samym pokonał Sebastiana Rossiego. Ajax Amsterdam prowadził 1-0. Patrick Kluivert, chłopak, który tego dnia miał 18 lat i 10 miesięcy, właśnie strzelił zwycięskiego gola w finale Ligi Mistrzów. Od tego momentu minęło 30 lat i ten rekord wciąż nie został pobity. Carlos Alberto z Porto w 2004 roku miał 19 lat, podobnie Desiré Doué i Seny Mayulu z PSG, kiedy trafiali w 2025 roku. Ale ich bramki nie były golami zwycięskimi. Kluivert zrobił to będąc młodszym i w bardziej spektakularny sposób. Po końcowym gwizdku Patrick płakał, nie ukrywał łez. Cały świat patrzył, a on po prostu stał na murawie i szlochał. To wciąż było dziecko. Gdy drużyna wróciła do Amsterdamu na lotnisku Schiphol, czekała jego rodzina. Patrick zignorował kamery, dziennikarzy i kibiców. Pobiegł prosto do mamy Litwiny i przytulił się do niej na środku płyty lotniska. Amsterdam szalał, cały kraj świętował. Patrick Kluivert był najsłynniejszym nastolatkiem w Europie. To wtedy firma Nike zapraszała go do reklam z największymi gwiazdami świata. Był na plakatach i na bazarowych koszulkach za 25 zł. Każdy, kto pamięta osiedlowe boiska z tamtych czasów, doskonale wie, o czym mówię. Był idolem dzieciaków, a potem 4 miesiące później przyszła noc, która zmieniła wszystko. Był 9 września 1995 roku, północny Amsterdam, późny wieczór. Marten Putman, 56-letni reżyser teatralny, ojciec 2 dzieci i wieloletni kibic Ajaxu, wracał samochodem od teściów po kolacji. Jego żona Hany siedziała obok, Marten zawracał w małej uliczce. Z drugiej strony nadjeżdżało czerwone BMW Cabrio za kierownicą Patrick Kluivert. Jechało 89 km na godzinę. Ograniczenie w tym miejscu wynosiło 55. To wszystko wydarzyło się w ułamku sekundy. BMW uderzyło w drzwi Forda Oriona. Świadkowie mówili, że huk był tak potworny, jakby eksplodowała bomba. Marten Putman zginął na miejscu. To był koszmar. W maju Kluivert był królem Wiednia, bohaterem finału Ligi Mistrzów. 4 miesiące później zabił człowieka. Patrick nie był pijany. Badanie krwi wykazało zerową ilość alkoholu. To nie była jazda pod wpływem. To była zwykła, tragiczna lekkomyślność 19-latka, który jechał za szybko. Hany Putman, czyli żona ofiary, która trafiła do szpitala, powiedziała później: samochód jechał tak szybko, że nic nie zobaczyliśmy. Kluivert wysłał nam później list z przeprosinami, ale to był taki malutki liścik, jakby ktoś mu go podyktował. Może to przez to, że miał tylko 19 lat. Ten chłopak zniszczył mi życie, opowiadała Putman. Jej syn wspominał, że 4 miesiące wcześniej wraz z ojcem skakali po pokoju po golu Kluiverta w finale Ligi Mistrzów.
Jesienią ten sam człowiek zabił mu ojca. Piłkarz zaraz potem przestał pojawiać się w miejscach publicznych, wyprowadził się ze swojego mieszkania. Media nie dawały mu spokoju, paparazzi śledzili każdy jego krok. Rodzina piłkarza zaczęła otrzymywać pogróżki, głównie na tle rasistowskim, i poważnie zastanawiała się nad opuszczeniem Holandii. Trybuny też wyzywały go od morderców. W marcu 1996 roku sąd wydał wyrok 240 godzin prac społecznych za spowodowanie śmierci w wyniku niebezpiecznej jazdy. Wyrok był oczywiście wyjątkowo łagodny, zbyt łagodny, jak uważali krewni ofiary. Ale Patrick Kluivert był tym, kim był, młodym, sławnym piłkarzem. To pewnie też miało ogromne znaczenie. Kluivert w wywiadzie dla magazynu Football International powiedział: „Coś we mnie pękło. Wcześniej byłem uśmiechniętym chłopcem, który nagle stał się zamknięty w sobie. Tylko na boisku czułem się wolny”, opowiadał Kluivert. Ta sprawa miała wiele wątków i była mocno rozgrzebywana w Holandii. Na przykład piłkarzowi nie pomagał fakt, że już 12 dni po wypadku pojawił się na boisku w meczu rezerw. Akurat wtedy, gdy odbywał się pogrzeb Putmana, szybko też strzelił gola w pierwszym zespole. Celebrował go tak ekspresyjnie, że przywołać go do porządku musiał bardziej doświadczony Danny Blind. To nasilało wściekłość fanów drużyn rywali, wyzywających go od morderców. Kluivert w pewnym momencie czuł się tak przytłoczony, że zapadł w depresję. „Bałem się wychodzić, bałem się ludzi, że będą na mnie krzyczeć, nawet sposobu, w jaki na mnie patrzyli. Wszystko było zupełnie inne niż wcześniej. Cały czas wracają do mnie obrazy z tego wypadku”, opowiadał piłkarz. Dekadę później, kiedy wydał swoją autobiografię, jeszcze raz wrócił do tamtych zdarzeń. Swoją drogę cenę tamtej książki ustalono na 19,95 euro, co było nawiązaniem do roku, w którym wychowanek Ajaxu osiągnął największy boiskowy sukces i największe dno w prywatnym życiu. Dochód ze sprzedaży został przekazany ofiarom powodzi w Surinamie. Kiedy promował książkę, jeden z dziennikarzy w studio telewizyjnym wściekł się, że Kluivert przez 11 lat nie próbował nawet nawiązać kontaktu z rodziną Putmana. Poza drobnym liścikiem, SMS-a z przeprosinami wysłał dopiero dzień przed publikacją książki. Zdenerwowany sportowiec przyznał: „To nie jest łatwe, może po prostu nie potrafię tego zrobić”. Wielu ludzi krytykowało go, że nie potrafił szczerze wyrazić żalu, a wiele jego słów było wyuczonymi regułkami. Syn zmarłego Putmana po śmierci ojca przestał oglądać Ajax. Paradoksalnie na boisku Kluivert wciąż był fenomenalny. Futbol był jedynym miejscem, gdzie mógł zapomnieć. W Eredivisie strzelił 15 goli w 28 meczach i był najlepszym strzelcem Ajaxu. Ajax znów wygrał mistrzostwo. W Lidze Mistrzów Kluivert zdobył 5 bramek, w tym spektakularnego gola przeciwko Realowi Madryt na Santiago Bernabeu. Tego dnia 72 000 widzów oglądało, jak drużyna młodziaków ogrywa 2-0 królewskich z Laudrupem, Redondo i Zamoraną w składzie. Ale w kwietniu 1996 roku Kluivert doznał kontuzji kolana. Kiedy Ajax dotarł do kolejnego finału Ligi Mistrzów, tym razem przeciwko Juventusowi, Patrick nie był w pełni sprawny. Van Gaal wpuścił go na końcówkę z ławki, ale Ajax przegrał po rzutach karnych. Następny sezon był dla niego koszmarem, wciąż męczyły go kontuzje. Część kolegów z drużyny patrzyła na niego krzywo, a media nie dawały mu spokoju. Na każdym wyjeździe słyszał wyzwiska z trybun. To wtedy zaczął myśleć o tym, że potrzebuje nowego startu. Edgar Davids, jego przyjaciel z dzieciństwa, był już w Milanie. Patrick też chciał tam trafić. Ostatecznie nie przedłużył kontraktu z Ajaxem. Latem 1997 roku, po 3 sezonach w pierwszej drużynie, odszedł za darmo do AC Milan. Miał wtedy 21 lat, wyrok sądu, traumę i nadzieję, że we Włoszech wszystko zacznie się od początku. Dla Milanu był to okazyjny transfer, działało już prawo Bosmana, nie musieli więc płacić za niego sumy odstępnego, jedynie dogadali się na pensję. Ale oczekiwania były gigantyczne. Milan stracił właśnie wielkiego Marco van Bastena, legendę, którą kontuzja zmusiła do szybszego zakończenia kariery. Przez lata klub próbował znaleźć godnego następcę: George Weah, Roberto Baggio, Dejan Savicevic. Wszyscy byli świetni, ale żaden nie był nowym Van Bastenem. Teraz Milan stawiał na kolejnego Holendra. Kluivert miał wejść w buty legendy i przywrócić Milanowi blask. Serie A w latach 90. w powszechnej opinii była najtrudniejszą ligą dla napastników. Catenaccio, włoska sztuka obrony, ciągle była mocno zakorzeniona w głowach trenerów. Maldini, Nesta, Cannavaro, Costa Curta. Każda drużyna miała światowej klasy stoperów. Każdy mecz był walką o przetrwanie. Kluivert był wysoki, szybki i techniczny, ale we Włoszech to nie wystarczało. Poza tym miał jeden fundamentalny problem, marnował sytuację.
Kibice najpierw to tolerowali, potem się denerwowali, w końcu byli wściekli. W pewnym momencie doszły rasistowskie zaczepki, czasami słyszał je nawet na San Siro od własnych fanów. Patrick próbował bronić się grą, ale sezon 97-98 zakończył tylko z 6 golami w Serie A. Milan zajął dopiero 10. miejsce i nie awansował do europejskich pucharów. To była katastrofa. Ich najlepszy strzelec, czyli George Weah, miał tylko 10 goli w Serie A. To dużo mówi o ówczesnym Milanie, prowadzonym przez Fabio Capello. Naturalnie media i kibice musiały znaleźć kozła ofiarnego, szybko więc skierowano wzrok ku Patrickowi. Włoska prasa uchrzciła go czarnym Bergkampem. Było to nawiązanie do Denisa Bergkampa, który kilka lat wcześniej podobnie zawiódł w Interze Mediolan, zanim rozkwitł w Arsenalu. Kluivert później przyznał: Milan był jednym z najgorszych wyborów w moim życiu. Byłem za młody, żeby poradzić sobie z presją. Potrzebowałem wsparcia, a dostałem tylko krytykę, opowiadał Kluivert. Ale wtedy przyszedł mundial we Francji w 1998 roku. Holandia jechała z jedną z najsilniejszych kadr w historii: Van der Sar, Stam, Frank de Boer, Seedorf, Overmars, Cocu, Bergkamp czy Kluivert. Na papierze mogli wygrać wszystko. Patrick niestety w pierwszym meczu z Belgią dostał czerwoną kartkę. Lorenzo Stellens sfaulował Holendra. Berg coś do niego powiedział. Coś o rodzinie, coś o gwałcie, o których chwilę wcześniej Holender był oskarżony, choć ostatecznie został oczyszczony. Patrick uderzył go łokciem w klatkę piersiową. Stellens padł jak rażony piorunem. Czerwona kartka, 3 mecze zawieszenia. Holandia była wściekła na Kluiverta, który od czasu finału Ligi Mistrzów w 1995 roku zdawał się jechać w dół. Ale w ćwierćfinale przeciwko Argentynie Kluivert wrócił i strzelił gola na 1-0. Potem Dennis Bergkamp dołożył w 89 minucie swojego legendarnego gola. Holandia wygrała 2-1. Holandia grała dalej. W półfinale z Brazylią Patrick w końcówce główką wyrównał na 1-1. To był typowy on. Wybił się jakieś 80 cm w górę, zawisł nad brazylijskimi obrońcami i uderzył głową idealnie. Te mecze budowały jego markę w globalnej świadomości kibiców. Holandia przegrała dopiero po rzutach karnych, ale ogólnie grała bardzo dobrze. Kluivert obronił swój honor. Pokazał, że wciąż potrafi i że jest napastnikiem potrafiącym dźwigać presję wielkich meczów. Zaraz po mistrzostwach Kluivert wrócił do Włoch, ale czuł się tam samotny. Edgar Davids odszedł już do Juventusu. Podobnie inny jego rodak, Winston Bogarde. Holender wiedział, że musi coś zmienić. Akurat tak się złożyło, że latem 1998 roku Louis van Gaal był już trenerem Barcelony. Obserwował karierę swojego pupila we Włoszech i wiedział, co poszło nie tak. Patrick nie potrzebował wtedy krytyki, potrzebował wsparcia, zaufania i odpowiedniego systemu gry. To wszystko dawał mu Van Gaal, człowiek, który doskonale znał go z Ajaxu. Trener Barcelony uczynił sprowadzenie Kluiverta swoim priorytetem. Barcelona zapłaciła Milanowi równowartość 10 milionów euro. To był znaczący transfer jak na 98 rok, zwłaszcza za zawodnika z pewnym bagażem po nieudanym sezonie. Ale Van Gaal budował coś więcej niż drużynę, budował holenderską kolonię na Camp Nou. W barwach Barsy grali już Michael Reisiger, Ruud Hesp i Winston Bogarde. Teraz dołączyli bracia de Boer, Philippe Cocu, Zenden i właśnie Patrick Kluivert. Tę holenderską grupę uzupełniali Brazylijczycy Rivaldo i Sonny Anderson. Do tego Van Gaal miał do dyspozycji Guardiolę, Luisa Enrique i Luisa Figo. Innymi słowy, to była naprawdę mocna paka. Pierwsze treningi pokazały, że Van Gaal miał rację. Kluivert od razu nawiązał niemal telepatyczny kontakt z Rivaldo. Brazylijczyk był magiem z lewą nogą, kreatorem i finalizatorem. Patrick był podobny, mógł zejść niżej po piłkę, zastawić się, zagrać piętą, wygrać główkę albo po prostu przyspieszyć. W sezonie 98-99 eksplodował z formą. W pierwszym sezonie strzelił 16 goli w lidze, ale statystyki nie pokazywały pełnego obrazu. Miał też przecież 14 asyst. Barcelona wygrała Mistrzostwo Hiszpanii. Patrick z Rivaldo świetnie się uzupełniali. W międzyczasie Kluivert przejął numer 9, który towarzyszył mu już do końca kariery w Barcelonie. W 2000 roku Kluivert jechał więc na Mistrzostwa Europy w zupełnie innym nastroju niż ten, w którym był kilka lat wcześniej. Można powiedzieć, że był nawet w życiowej formie. Strzelił gola Danii, strzelił Francji, a w ćwierćfinale przeciwko Jugosławii zrobił hat-tricka w meczu wygranym 6-1. Był królem strzelców tamtego turnieju, ex aequo z Savą Miloseviczem. Coraz mocniej wydawało się, że Holandia może nawet wygrać ten turniej. Grała przed własnymi kibicami, ale wtedy w półfinale na jej drodze stanęli Włosi. Piłkarze Azzurri grali od 34 minuty w dziesiątkę.
Holandia atakowała jak szalona. To była nawałnica, ale Francesco Toldo w bramce Włoch grał mecz życia. Co więcej, Holandia w regulaminowym czasie gry miała 2 jedenastki. Kiedy teraz odświeżam sobie skrót tego spotkania, totalnie nie wierzę, że oni tego nie wygrali. Frank de Boer zmarnował karnego, przy którym fantastycznie zachował się Toldo. Do drugiej jedenastki podszedł Kluivert, była 62 minuta. Patrick uderzył, piłka trafiła w słupek. Holandia prowadziła grę przez 120 minut, miała 2 jedenastki, grała przeciwko 10 Włochów, a i tak nie awansowała do finału. W serii rzutów karnych Włosi wygrali. Patrick zapamiętał ten mecz jako jeden z najbardziej bolesnych w karierze. Po Euro 2000 wszystko zaczęło się sypać. Van Gaal poróżnił się z Rivaldo. Spór dotyczył pozycji Brazylijczyka na boisku. Rivaldo chciał grać centralnie, a Van Gaal kazał mu grać na skrzydle. Atmosfera w szatni zgniła. Barcelona nie obroniła tytułu mistrzowskiego, a latem 2000 roku Van Gaal pożegnał się na konferencji prasowej i powiedział głośno adios. Nowym trenerem został Carles Rexach, a potem Van Gaal wrócił na krótko w 2002 roku. Ale to już nie było to samo. Barcelona wpadła w okres chaosu. Co prawda Kluivert w każdym sezonie dawał radę, wciąż miał status jednego z najlepszych napastników w lidze, ale Barcelona zawsze kończyła poza podium. Do tego doszły problemy pozasportowe. Kluivert został złapany na jeździe po pijanemu. Tabloidy rozpisywały się o jego nocnych eskapadach. Głośna była sprawa, gdy noc przed meczem z Rayo Vallecano Patrick wraz z 4 innymi zawodnikami Barsy spędził noc z 4 prostytutkami. Prasa nie miała litości i szybko to opublikowała. To samo działo się w kadrze Holandii. Przed jednym ze spotkań wraz z Davidsem i Frankiem de Boerem Kluivert poszedł do klubu ze striptizem. Zaraz potem jego małżeństwo z Angelą rozpadło się. Rozwód kosztował go 8 milionów euro. Widać było po Kluivercie, że coś tam nie styka w życiu prywatnym. Cały czas szukał uciech w mieście, a prasa pisała: za dużo tańców, za mało treningów. Zaczęły też pojawiać się komentarze o jego coraz większej nadwadze. W 2003 roku prezydentem Barcelony został Joan Laporta, nowym trenerem z kolei Frank Rijkaard. Ten sam Rijkaard, który asystował Kluivertowi w finale Ligi Mistrzów w 1995 roku. Patrick zawsze miał szczęście do trafiania na odpowiednich ludzi, bo wcześniej jego karierę reaktywował Van Gaal, a teraz znowu miał dobrą duszę obok siebie. Kluivert myślał w ten sposób: świetnie, miejsce w podstawowym składzie mam teraz gwarantowane. Ale Rijkaard nie miał sentymentów i myślał inaczej. Wiedział, że Patrick już nie jest tym samym zawodnikiem. Kontuzje, problemy z wagą, a potem też skandale. Do klubu przyszedł Edgar Davids, czyli też stary kumpel. Przyszli też Rafa Marquez, Ricardo Quaresma i Giovanni van Bronckhorst. A przede wszystkim Ronaldinho z PSG. Kluivert niestety grał coraz mniej. W sezonie 2003-2004 strzelił tylko 8 goli w lidze. Wiosną miał kontuzję, a Barcelona skończyła sezon na drugim miejscu, czyli bez trofeum. Zaraz potem, latem 2004 roku, Duma Katalonii potrzebowała miejsca w budżecie na nowe transfery. Kiedy przyszedł Samuel Eto'o z Majorki, stało się jasne, że dni Kluiverta są policzone. Odchodził mając na koncie 122 gole. Kiedy nagrywam to w październiku 2025 roku, jest 7. strzelcem w historii Barcelony. Choć wiemy wszyscy, że mocno po piętach depcze mu Robert Lewandowski. Mimo wszystko został zapamiętany jako ktoś, kto miał smykałkę do goli. Owszem, potrafił marnować na potęgę, ale potem dostał jedną piłkę, z pozoru najtrudniejszą, i cyk, od razu bramka. Kibice pamiętali jego gole, media pamiętały głównie rozrywkowy tryb życia. Latem 2004 roku Patrick Kluivert podpisał kontrakt z Newcastle United, znowu na zasadzie wolnego transferu. Miał wtedy 28 lat, więc teoretycznie powinien być w szczytowej formie. Sir Bobby Robson był w nim zakochany. Legendarny trener wierzył, że ściąga zawodnika, który może dać Newcastle nawet mistrzostwo Anglii. Sroki w poprzednich latach za każdym razem były blisko czołówki, więc Kluivert mógł stanowić brakujący element. Ale zaraz przyszło tąpnięcie. Robsona zwolniono już we wrześniu 2004 roku, zaledwie miesiąc po starcie sezonu. Przyszedł Graham Souness, trener o innym profilu. Trener, który wolał boiskowych pracusiów oraz walczaków, a nie technicznego Kluiverta. Patrick dostawał kilka szans, ale grał nieregularnie. W dodatku miał w kontrakcie klauzulę: jeśli Newcastle nie skończy w pierwszej dziesiątce, kontrakt nie zostanie przedłużony. Klub wykorzystał tę opcję. Po roku Patrick musiał się pakować. Dziennik The Guardian wybrał go jednym z 3 najgorszych transferów sezonu, pisząc, że jedyni, którzy za nim zatęsknią, to właściciele nocnych klubów. Night Club Patrick, taką miał ksywkę w Anglii.
Sam potem powiedział tak: Newcastle to jedna z najgorszych decyzji w moim życiu. Jak może być normalnie w klubie, w którym dwóch gości bije się ze sobą na boisku? To była aluzja do słynnej bułki Lee Bowyera z Kieronem Dyerem, kolegów z drużyny, którzy w trakcie meczu z Aston Villą zaczęli okładać się pięściami. Po Newcastle Patrick wrócił do Hiszpanii. Valencia właśnie zatrudniła nowego trenera, Quique Sancheza Floreza. Ten sam Flores, który dekadę wcześniej grał jako obrońca Realu Madryt przeciwko młodemu Kluivertowi w Lidze Mistrzów. Początek był obiecujący. W meczu kwalifikacyjnym Pucharu UEFA przeciwko belgijskiemu Gent Patrick strzelił rewelacyjnego gola. Minął kilku obrońców zewnętrzną częścią stopy, choć mógł podać do dwóch niepilnowanych kolegów. Zdecydował się zakończyć tę akcję sam. Piłka wpadła. Było to bardzo mocne wejście, ale potem Flores przestał stawiać na Patricka. W Walencji rozwijał się chociażby David Villa, młody hiszpański napastnik, kupiony za 12 milionów euro z Realu Saragossa. Villa grał praktycznie każdy mecz, a Kluivert siedział na ławce. Coraz gorzej też było z jego zdrowiem. Po treningach często puchło mu kolano. Na koniec kariery wybrał jeszcze epizod w PSV Eindhoven i we francuskim Lille. Do tego ostatniego przeprowadził się tylko dlatego, że był blisko Holandii i dzięki temu miał lepszy kontakt z dziećmi. Ale to nie był dobry sezon, trener Claude Puel powiedział potem. Gdy Patrick gra, czasem widzę przebłyski tego, kim był kiedyś. Ale to są tylko przebłyski. Tak jakbym oglądał film dokumentalny o legendzie sprzed lat, opowiadał Puel. W 2008 roku Patrick Kluivert zakończył karierę, miał dopiero 32 lata. W tamtym czasie polskie media pisały, że jego agent zaoferował go Wiśle Kraków, ale trudno zweryfikować, jak poważny był to temat. Poza tym Kluivert podobno zażądał za dużo kasy. Kiedy po latach Holender dostał o to pytanie w przeglądzie sportowym, odpowiedział następująco: nic na ten temat nie wiem. Myślę, że przyjąłbym tę ofertę, gdyby była interesująca. Dlaczego nie? Ale to już przeszłość. Teraz jestem trenerem, powiedział Kluivert. Od 2008 roku oficjalnie były piłkarz. W Holandii uczą cię, jak zostać mistrzem, ale nie uczą, jak żyć jako mistrz. Osiągnąłem szczyt w wieku 18 lat. Reszta mojej kariery to była próba powrotu na ten szczyt. Napisał brutalnie w swojej autobiografii. To, jak krótka była to kariera, pokazuje przykład Ruda van Nistelrooya. Obaj są przecież rówieśnikami. Ale kiedy Kluivert był już na emeryturze, Rud grał jeszcze w Realu Madryt. Karierę skończył 4 lata po Kluivercie. A najlepsze jest to, że kiedy Patrick był gwiazdą finału Ligi Mistrzów w 1995 roku, to Van Nistelrooy dopiero przebijał się w składzie holenderskiego Den Bosch. Gdy Kluivert w 2008 roku zakończył karierę, nie miał żadnego konkretnego planu. Większość piłkarzy w jego sytuacji albo od razu obejmuje jakiś klub, albo idzie w komentatorkę. Patrick wybrał trzecią drogę – zbieranie doświadczeń na 4 kontynentach. Przez następne 15 lat jego CV trenersko-menedżerskie wyglądało tak, jakby prowadził vloga podróżniczego. Był asystentem w Australii, selekcjonerem na karaibskiej wyspie. Był dyrektorem sportowym PSG, szefem La Masia w Barcelonie i asystentem Van Hala na mundialu. I w końcu w 2023 roku trenerem w tureckiej lidze. To nie była tradycyjna ścieżka kariery, to była chaotyczna podróż człowieka, który osiągnął wszystko w wieku 18 lat i potem spędził pół życia, próbując znaleźć siebie. Był też asystentem Clarence'a Seedorfa w reprezentacji Kamerunu. Ale Kamerun to nie Ajax. Po niecałym roku obaj zostali zwolnieni. Wyniki były słabe, a atmosfera fatalna. Kiedy w 2025 roku Kluivert objął stanowisko selekcjonera reprezentacji Indonezji, znowu padały pytania, w co ten facet w ogóle się pakuje. Indonezja to jednak 4. najbardziej zaludniony kraj na świecie. Mieszka tam aż 280 milionów ludzi. To też była holenderska kolonia. W ostatnich latach ten kraj mocno postawił na agresywną politykę naturalizacji. Obecność Kluiverta miała pomóc przekonać dobrych zawodników z Holandii, żeby zrezygnowali z marzeń o Oranie i zagrali dla Indonezji. I to się stało. W meczu z Arabią Saudyjską w listopadzie 2024 roku 8 z 11 zawodników było urodzonych w Holandii. Indonezja ma niesamowitą pasję do piłki i marzy o awansie na mundial, a Kluivert ma to jej dać. To niesamowite doświadczenie. Pasja ludzi tutaj jest nie do opisania. 78 000 kibiców na stadionie w Dżakarcie to coś, czego nie doświadczysz nigdzie indziej w Azji. To naród futbolu. Zasługują na mundial, opowiadał Kluivert. Dzisiaj Holender może z dumą też obserwować, jak rośnie talent jego syna Justina. Chłopak grał już w 5 topowych ligach, błąkał się długie lata, ale w ostatnim czasie ugruntował swoją pozycję w Premier League. Justin wielokrotnie mówił o ciężarze nazwiska. W wywiadzie z 2020 roku stwierdził wprost: ludzie oczekiwali, że będę jak ojciec, ale ja nie jestem moim ojcem. Jestem sobą.
Problem polega na tym, że ten chłopak zwany Sobą okazał się być solidnym, ale niewybitnym piłkarzem, opowiadał Kluivert Jr. Obecnie jego ojciec Patrick ma 49 lat, siedzi w Indonezji. Być może wreszcie dokona przełomu w swoim trenerskim życiu, bo tym byłby awans na mundial. Ogólnie historia Kluiverta pokazuje, że warto otwierać się na nowe doświadczenia. W sumie to nigdy nie usiadł wygodnie na kanapie z trofeum z Wiednia na kominku, opowiadając wnukom o starych, dobrych czasach. Wciąż próbuje, wciąż szuka i wciąż wierzy, że gdzieś tam na jakimś boisku, w jakimś kraju czeka na niego kolejna 85. minuta, jak wtedy, kiedy w 95 roku dała jak sobie Ligę Mistrzów. I tutaj postawię kropkę w tej historii. Będę wdzięczny za komentarze, za łapki w górę i za podbicia w aplikacji mobilnej. Pozdrawiam i słyszymy się przy następnym odcinku.